8 miesięcy temu z okazji pojawienia się na polskim rynku w końcu w dużej różnorodności produktów firmy Hyperkin, konsol Retron, zacząłem powolne ich recenzowanie. Był więc już klon NES-a Retron 1 HD, klon Segi Mega Retron HD, klon Atari Retron 77 oraz 3-konsolowy Combine Retron 3 HD. Ciągle jednak pytacie o recenzję pozostałych produktów, także po małej przerwie. Dzisiaj zapoznamy się z klonem konsoli Super Nintendo Entertainment System oraz Super Famicom, konsolą Hyperkin Super Retron HD. Ale zanim wam o tym opowiem, wiadomość od naszego partnera PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie z ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16 bitowych. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę waszej uwadze, a tymczasem wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj konsola firmy Hyperkin Super Retron HD, którą otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora tych sprzętów. Nie będę wam tutaj dzisiaj wyjątkowo opowiadał znowu całego tła historycznego dla konsoli Hyperkin, bo już zrobiłem to kilka razy. Nadmienię tylko, że Super Retron HD pojawił się na rynku pierwszy raz w roku 2018, a pojawienie to związane było z wcześniejszymi zapowiedziami wydania przez Nintendo mini konsolki będącej miniaturką SNES-a. Od tego czasu pojawiło się kilka wersji tego sprzętu Super Retrona HD, ale prócz zmian kosmetycznych nie zmieniło się w nim dużo. Także bez zbędnego przedłużania zajrzyjmy do pudełka i zobaczmy, co się w nim znajduje, a potem sobie oczywiście potestujemy samą konsolę z różnymi akcesoriami. Pudełko do konsoli Super Retron HD wygląda bardzo podobnie jak pudełka innych konsol firmy Hyperkin. Mamy tutaj informację o tym, że konsola ta obsługuje zarówno kartridże do SNES-a, jak i Famicoma, no i mniej więcej widzimy, co znajdziemy w środku pudełka. Z drugiej strony znajdziemy informację, że konsola nadaje sygnał 720p HDMI, że ma przełącznik Aspect Ratio, że zawiera w sobie kontrolery do SNES-a, że zawiera tak naprawdę 2 kontrolery do SNES-a oraz że ma specjalny, tak przynajmniej jest tutaj napisane, specjalny port na kartridże o wysokiej wytrzymałości. W środku znajdziemy konsolę, przyjrzymy się jej już za chwilę. Jakieś papierki, można powiedzieć, naklejeczkę oraz prostą instrukcję obsługi. Z boku mamy ukryte 2 kontrolery, je też pokażę jeszcze za chwilkę, a w dodatkowym pudełeczku mamy okablowanie, kabel HDMI, kabel zasilający USB i kabel audio-wideo analogowe. Opcjonalnej ładowarki nie ma, ale nie jest tutaj w tym nic dziwnego, już dawno ładowarek USB się do takich konsol nie dołącza. Zresztą nawet rzadko się dołącza do telefonów. Sama konsola wygląda naprawdę interesująco. Jest to takie połączenie wyglądu znanego z Retrona 1 HD z elementami znanymi z Super Nintendo Entertainment System europejskiego i japońskiego oraz z kolorystyki, która nawiązuje do wersji amerykańskiej tej konsoli. Ważnym jest, iż do portu kartridża można wkładać zarówno kartridże europejskie, japońskie, jak i amerykańskie, a te ostatnie miały trochę inny kształt. Z boku konsoli znajduje się to takie słynne hyperkinowe ścięcie, z tyłu znajdziemy szereg portów. Mamy tutaj złącza audio-wideo w postaci cyfrowego HDMI i analogowego Composite Video z dźwiękiem stereo, złącze zasilania w postaci micro USB, jeszcze nie USB-C, i przełącznik proporcji obrazu, który działa tylko na HDMI. Ustawiamy go na 4:3 i zapominamy o jego istnieniu. Na spodzie konsoli znajdziemy przełącznik trybu pracy konsoli między trybem NTSC a trybem PAL. Od tego zależy, jakie kartridże będą obsługiwane, ale o tym powiem wam jeszcze później. Natomiast z przodu znajdziemy 2 standardowe porty na kontrolery do SNES-a i inne akcesorie do SNES-a. No i tak się prezentuje sama konsola.
Dołączone w 2 sztukach do konsoli pady, no są to, co mogę tutaj dużo powiedzieć, no pady typowo SNES-owe. Wyposażone są w długi, ponad 2-metrowy kabel, mają przycisk Select, Start, 4 przyciski Fire, D-pada, no i oczywiście jeszcze na górze 2 triggery. Dodatkowo mają takie fajne wybrzuszenie z tyłu, które ułatwia ich trzymanie podczas grania. Jak na moje oko te kontrolery naprawdę sprawiają dobre, solidne wrażenie i wyglądają tutaj, muszę powiedzieć, naprawdę nieźle. Może pamiętacie, że przy okazji recenzji Retrona 3 tam narzekałem na kontrolery do SNES-a, jakie są do niego dołączane, natomiast te sprawiają o wiele lepsze wrażenie. Niby są to te same praktycznie kontrolery, ale jednak czym się różnią. Tamte były przeźroczyste, tutaj plastik jest zdecydowanie inny. Jest przyjemniejszy w dotyku, solidny, no muszę powiedzieć, że te kontrolery są po prostu lepsze. I tak prezentuje się z zewnątrz ta nasza konsola, ale co ma ona w środku? A w środku mamy klon konsoli SNES oparty o układy będące klonami poszczególnych układów, jakie można znaleźć w oryginalnym sprzęcie. Można to więc porównać do pierwszych klonów NES-a, zawierających jeszcze pojedyncze układy, a nie całą konsolę na jednym chipie. W środku znajdziemy układ TCT978, klon Rico 5A2202, czyli CPU, TCT976, zintegrowany klon 2 układów Rico 5C7701 i 5C7803, 2 układów graficznych ze SNES-a oraz TCT975, klon Sony SPC700 układu dźwiękowego. A propos CPU tej konsoli, a właściwie jej oryginału Rico 5A22, to może fakt bez bezpośredniego związku z tym klonem, ale mam wrażenie, że mało ludzi sobie z niego zdaje sprawę. Otóż Rico 5A22 to procesor 16-bitowy, który jest klonem z dodatkowymi tam kilkoma funkcjami procesora WDC65C816, a procesor WDC65C816 jest wersją rozwojową procesora 65C02, który pochodzi znowu z procesora MOS 6502, którego znacie poniekąd z komputera Commodore 64. Jak więc to się tak stało, że w SNES-ie siedzi 16-bitowa wersja procesora z Commodore 64? Stało się to tak, gdyż w NES-ie siedział po prostu procesor z Commodore 64, a właściwie jego piracki klon Rico 2A03. Tak, NES ma procek z Commodorka, a SNES ma procek z Apple II GS. Oczywiście wiem, że w Commodorku tak naprawdę siedzi MOS 6510 albo 8500, ale to też wersje bazowego 6502, także możecie już nie wpisać tych komentarzy. Wracając jednak do tematu. Kompatybilność tych klonów jest bardzo duża, a one same są stosowane od lat w tego typu urządzeniach, ba nawet sobie przypomniałem, że jest na nich oparta konsola przenośna Supaboy, którą recenzowałem 5 lat temu, ale też szereg innych starszych urządzeń. Także kompatybilność jest wysoka, ale nie stuprocentowa i zdarzają się gry z glitchami, podobno nawet jakieś też nie działają, takie z najbardziej rzadkimi rozszerzeniami w kartridżach, ale są to pojedyncze przypadki, które można zliczyć na palcach rąk na ponad 2000 tytułów, jakie wyszły na SNES-a. A jak to bywa w normalnym użytkowaniu tej konsoli? Sprawdźmy to. Używanie tej konsoli praktycznie niczym nie różni się od używania oryginalnego SNES-a. Wystarczy włożyć do niej kartridż. Tutaj jest taki plus, że nieważne jest to, czy jest to kartridż europejski, czy amerykański, on zawsze wejdzie i po uruchomieniu, jak w każdej konsoli tego typu, zobaczymy grę. Oczywiście stosuję tutaj pewnego rodzaju uproszczenie, ponieważ jeśli dany kartridż posiada blokadę regionalną, czy to na PAL, czy to na NTSC, to ten przełącznik, który znajduje się na spodzie konsoli, który Wam już pokazywałem, musi być przesunięty na odpowiednią pozycję. Super Mario All Stars, w
które akurat gram, a właściwie w Super Mario 1 to wersja gier europejska, także tutaj mam ten przełącznik ustawiony na PAL. Nie posiadam co prawda w swojej kolekcji żadnych oryginalnych japońskich lub amerykańskich kartridży, ale zaraz mogę uruchomić grę w NTSC z Everdrive'a, przy okazji pokazując Wam, że działa on z tą konsolą. Włóżmy więc Everdrive'a. Na karcie SD mam składankę top 100 gier. Jest to składanka przygotowana z gier z rynku amerykańskiego, także większość z nich jest w wersji NTSC, ale też są takie, które tak naprawdę nie mają innych wersji dla konsol amerykańskich i innych wersji dla konsol europejskich. Spróbujmy załadować R-Type'a 3. No, ładowanie w tym kartridżu chwilę trwa. No i jak widzicie, ten kartridż nie został przygotowany dla tej wersji konsoli. W związku z czym musimy zmienić przełącznik z ustawienia PAL na ustawienie NTSC i po starcie konsoli możemy spróbować, czy tym razem gra się uruchomi. No i nic dziwnego, gra się uruchomiła. Dzięki temu przełącznikowi mamy dostęp zarówno do gier w wersji konsol NTSC, jak i do gier w wersji konsol PAL. Taki przełącznik jest więc wręcz zbawieniem w wypadku osób, które nie chcą kupować dwóch SNES-ów dla tych dwóch regionów. Jedyną rzecz, na jaką mogę tutaj ponarzekać, jest ta, na którą narzekam przy okazji recenzowania wszystkich praktycznie klonów maszyn 8-16 bitowych. Dlaczego ten przełącznik zmiany trybu z PAL na NTSC i odwrotnie znajduje się na dole konsoli? Dlaczego trzeba ją odwrócić do góry nogami, żeby się do tego przełącznika dostać? Jest to mankament, który dotyczy wszystkich, ale to dosłownie wszystkich konsol tego typu, niezależnie od ich producenta. Żeby pokazać Wam, jak wysoka jest kompatybilność tej konsoli z oryginałem, pokażę Wam najdziwniejsze zastosowanie tej konsolki. Zastosujemy ją teraz jako, powiedzmy, kamerkę internetową. W związku z tym włożyłem do konsoli Super Game Boya, czyli przejściówkę ze SNES-a na Game Boya, a do niej włożyłem Game Boyową kamerkę. No i teraz możemy się zająć robieniem zdjęć. No i musicie przyznać, że jak na technologię z roku 1998, no to ta kamerka działa naprawdę spoko. Oczywiście był to, jest i nadal będzie tylko taki gimmick, no ale mimo wszystko zawsze fajnie jest pokazać, że takie coś działa na tego typu konsoli. Chociaż oczywiście więcej sensu ma używanie tej przejściówki na przykład do grania w Tetrisa. Oczywiście innym akcesorium, jakie koniecznie muszę Wam pokazać, że działa z tą konsolą, jest mysz do SNES-a. Tak, SNES także posiadał własną dedykowaną myszkę. Pokazywałem ją na tym kanale już kilka razy, nawet chyba w osobnym specjalnym filmie i ta myszka jak najbardziej zgodna jest z klonem Super Retron HD. Jedyne czego nie przetestowałem, jedyne czego Wam nie pokażę, to współpraca tej konsoli z bazuką, czyli pistoletem świetlnym na SNES-a. Ale bądźmy szczerzy, na tą bazukę nie ma żadnych dobrych gier, więc nawet nie ma po co jej z szafy wyciągać. Dobrze, czas teraz na to, co tygryski lubią najbardziej, na porównywanie obrazu i dźwięku do oryginału. Mam tutaj wrażenie, że podejście dużej części ludzi w tym temacie jest, można by rzec, lekko audiofilskie. Jeśli chodzi o SNES-a, to można go podłączyć pod telewizor na szereg różnych sposobów. Z małymi różnicami wśród różnych wersji tej konsoli. Mamy możliwość podłączenia jej poprzez kabel antenowy, kabel Composite Video, S-Video oraz RGB. Oczywiście coraz trudniej znaleźć te złącza we współczesnych telewizorach, gdzie zazwyczaj możemy znaleźć teraz tylko cyfrowe HDMI. Jasna sprawa, możemy sobie kupić upscaler, taki tani za powiedzmy 50 zł, który tak naprawdę do niczego się nie nadaje. Można kupić też coś naprawdę dobrego dla Composite Video i S-Video, jak na przykład posiadany przeze mnie RetroTink 2X Pro za około 700 zł, czy też można sobie kupić OSSC dla RGB za około złotych 400. Ale w przypadku Super Retrona HD tego problemu nie ma, bo mamy weń wbudowany upscaler i wyjście HDMI nadające obraz w rozdzielczości 720p, co pozwala na podłączenie go do każdego współczesnego telewizora
bez martwienia się o nic. Jak wygląda obraz z tej konsoli widzieliście już w tym filmiku kilka razy, ale teraz pokażę wam go jeszcze w porównaniu do tego, co można uzyskać ze SNES-a, jeśli upskaluje się porządnym upscalerem, RetroTinkiem, jego sygnał z wyjścia Composite Video. Dlaczego porównuję Retrona do upscalingu z najgorszego jakościowo źródła? Czemu nie jest wideo, czemu nie RGB? Po pierwsze, nie każdy ma naprawdę drogie upscalery S-Video i RGB, ba raczej wbrew temu, co się sądzi oglądając YouTube'a, posiada je nie tak dużo ludzi, jakby to się mogło wydawać. Bo tutaj patrzymy na świat przez pryzmat, czy raczej wy patrzycie na świat przez pryzmat takich youtuberów, dla których taki upscaler to narzędzie pracy. Zazwyczaj konsole są jednak podłączane bezpośrednio do telewizora, najczęściej kablem Composite Video, także chciałbym wam tu zaprezentować to, co możecie zobaczyć na LCD-ku, jeśli użyjecie tego kabla. Także zaraz z jednej strony będziecie mieć sygnał HDMI z Retrona, z wbudowanego weń upscalera, a z drugiej strony najlepsze, co możecie uzyskać na ekranie cyfrowego telewizora, z sygnału Composite. Po drugie, za nic nie mogę znaleźć kabla S-Video i RGB dla SNES-a, to tylko pokazuje, jak często je używam, czyli nigdy. No i pewnie dla niektórych będzie to szok, ale jak dla mnie obraz generowany bezpośrednio z Super Retrona znacznie wygląda lepiej niż obraz generowany ze SNES-a. Mimo to, że ten pierwszy jest upskalowany przez jakiś tam tani układ upskalujący, a ten drugi przez RetroTinka 2X Pro, który kosztował mnie swego czasu około 600-700 zł. Dlaczego się tak dzieje? No sprawa jest prosta. Obraz Super Retrona, mimo że upskalowany przez tani upscaler, upskalowany jest z natywnego sygnału RGB, natomiast ten upskalowany przez RetroTinka jest upskalowany z brzydkiego sygnału Composite Video. Oczywiście ten upscaler wbudowany w Retrona ma swoje minusy. Po pierwsze, generuje on około 3-klatkowy lag, a po drugie średnio sobie radzi z upskalowaniem obrazu, który szybko się porusza, z jakimś tam scrollingiem. To jednak gdybyśmy porównali sygnał z Retrona do sygnału upskalowanego ze SNES-a, ale z RGB. Nie musicie mi tutaj wierzyć na słowo. Znany z testów kanał RetroRGB sprawdził to i ocena jest taka, że wbudowany w Retrona upscaler, można powiedzieć, został przez nich uznany za poprawny. Ocena poprawna od ludzi, którzy uznają za dobre upscalery i mody konsoli za kilka tysięcy złotych, to całkiem nieźle. Teraz czas na porównanie audio. Posłuchajmy dźwięku złapanego z Retrona i ze SNES-a. Tutaj muszę być szczery. Gdy muzyka gra, to nie słyszę za bardzo różnicy, a jeśli ona jest, to jest akceptowalna. Natomiast gdy jest cicho, to słyszę z Retrona taki niewielki szum. Gdy grałem na nim normalnie, nie zauważyłem tego. Jestem więc ciekaw, czy wy to zauważyliście, słuchając tego dźwięku z YouTube'a. Ten szumik występuje zarówno na wyjściu HDMI, jak i na wyjściu analogowym Retrona. A właśnie, wyjście analogowe. Prawie bym o tym zapomniał, bo Retrona HD w sumie się nie kupuje po to, by podłączać go do telewizorów CRT, ale można go oczywiście do takich podłączać. Jak wygląda obraz z Super Retrona HD na telewizorze CRT, można powiedzieć, każdy widzi. No, wygląda on całkiem w porządku, mimo że jest on podłączony tylko i wyłącznie za pomocą kabla Composite Video, no bo innych wyprowadzeń analogowych ta konsola nie posiada. Jednak telewizory CRT naprawdę dużo wybaczają i tej kolorystyki, tej dynamiki obrazu, no naprawdę ze świeczką szukać wśród współczesnych telewizorów LCD. Być może telewizory OLED dopiero są w stanie dogonić telewizory CRT, jeśli chodzi o ich kolory. Jest jednak jedna rzecz, o której muszę wam wspomnieć, a którą mi powiedział jakiś czas temu jeden z widzów
retrogralni. Wszystkie konsole Hyperkina, jakie do tej pory testowaliśmy, 1, 3, Mega Retron, także Super Retron, posiadają na swoim spodzie przełączniki NTSC na PAL i odwrotnie. Jeśli jednak w przypadku 1, 3 i Mega Retrona sygnał analogowy wideo, który jest z nich wyprowadzony, jest sygnałem PAL, to tak w przypadku Super Retrona ten sygnał jest sygnałem NTSC. A sygnał NTSC jest natywny dla Ameryki i Japonii. Oznacza to, że być może po podłączeniu przez Was tej konsoli do europejskiego telewizora zobaczycie nie kolorowy obraz, jak tutaj widzicie, ale obraz czarno-biały. Bo choć większość tych późniejszych telewizorów CRT obsługuje NTSC, no to te troszkę starsze bardzo często tego NTSC nie obsługują, no bo po co właściwie w Europie miałyby NTSC obsługiwać, no i wtedy spotka Was takie trochę rozczarowanie, będziecie mieli czarno-białego Mario. Tylko pamiętajcie, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie analogowego wyjścia z konsoli. Jeśli podłączycie ją przez HDMI do dowolnego telewizora, do dowolnego monitora, zawsze będziecie mieli obraz kolorowy. Bądźmy szczerzy, tą konsolę kupuje się głównie po to, by móc ją bezproblemowo podłączać pod nowe telewizory, a nie pod stare. No i problemem będą tylko gry działające wyłącznie w trybie NTSC. Choć ciekawym jest, dlaczego jest to jedyny wyjątek w serii wszystkich konsol HD firmy Hyperkin. Konsolę Super Retron HD można kupić teraz na promocji za 329 zł. Normalnie cena to około 30 zł więcej. Jest to według mnie dobra cena, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dostajemy za nią klon Super Nintendo, działający zarówno w trybie PAL, jak i NTSC, obsługujący oba kształty kartridży, amerykańskie i te z reszty świata, i posiadający całkiem niezłej jakości upscaler z wyjściem HDMI 720p, no i jeszcze dodatkowo dostajemy 2 kontrolery do Super Nintendo. Także według mnie jest całkiem w porządku. Zapraszam do wsparcia kanału, zapraszam do odwiedzenia naszego Discorda. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.